Nie sądźcie, że można stąd wyjść. Tu się wychodzi tylko przez komin. To wszystko psychicznie było tak organizowane, żeby zmusić więźnia do zapomnienia o tym, że jest człowiekiem. Przyjechaliśmy tymi wagonikami, otworzyli nam drzwi z krzykiem, żeby wychodzić. Wyszliśmy z tych wagonów. Jeśli ktoś miał trudności, to mu pomagali kolbą, jakimś tam kijem. No wyszliśmy na taką polanę, otoczona bardzo gęstym kordonem SS-manów z psami. Rwę, skrzyk. W oddali widać tylko jakieś zabudowy. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, chociaż nikt tego nie mówił. No są jakieś druty, są wieżyczki, są baraki, prawda? No i w końcu chyba od tych, którzy już byli w obozie i pomagali Niemcom w uporaniu się z nami tam, żeby nas poprowadzić, dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w Stutthofie, a to, co widzimy przed sobą, to jest obóz koncentracyjny Stutthof. Przyszliśmy do tego obozu. Nie wiem, czy to był wówczas ten główny komendant, czy któryś z tej komendy w ogóle Niemców, to nam jasno powiedział: nie sądźcie, że można stąd wyjść. Tu się wychodzi tylko przez komin. Jako nowo przybyli, całej procedurze przyjęcia do obozu polegało to na tym, że musieliśmy się rozebrać do naga, przejść procedurę dezynfekcji, tak zwanej kąpieli. Polegało to na tym, że dezynfekcja takim pędzlem naszym śmierdzącym malowano. Kąpiel polegała na tym, że prawie biegiem trzeba było przejść przez sitka z wodą. No i dalej już był fryzjer. No ja jeszcze w tym czasie miałem włosy i to dość bujne. Utraciłem je tak jak i wszyscy inni. Ogoleni zostaliśmy do gołej skóry. W kolejności otrzymaliśmy pasiaki, bluza, spodnie, czapka, też jako pasiak bez daszka. I stałem się więźniem obozu koncentracyjnego Stutthof. Numer więźnia 79 152 i to była cała moja tożsamość przez czas przebywania w obozie. Pamiętam z tego okresu zachowanie się tych pomocników Niemców, kapo. Oni byli jeszcze bardziej nieprzyjemni i bardziej zwierzęcy niż sami Niemcy. Chodzili z takimi kijami, takimi lagami, podobnie jak kije do gry, może trochę cieńsze, albo z takimi pejczami. I zanim powiedział, to już więzień poczuł, powiedzmy, razy tego i dopiero usłyszał, co od niego chcą. Odbywamy kwarantannę w obozie. Co to była kwarantanna? To znaczy przygotowanie. To nie była jakaś izolacja, jeżeli chodzi o sanitarną część. Nie. To było raczej przygotowanie do tego, jak się więzień ma zachować, co mu wolno, czego nie w obozie. Naturalnie zaczęło się od tego, co mu wolno. Wolno mu nic. Wszędzie tylko zakazy, nakazy, ograniczenia. No i zaczęli nas uczyć, że trzeba przed Niemcami uniżenie, czapkę zdjąć. Zresztą odczuliśmy to później na własnej skórze, że jeśli nawet ktoś się opóźnił z tym, to był mocno poszkodowany. Tak? Jak się ustawiać do apelu,
jak odliczać. Najważniejsze z tym wszystkim, otrzymaliśmy informację, że wszystko od pobudki przez cały dzień należy wykonywać biegiem. Nikt nie ma prawa chodzić, ma wszystko tylko biegać, biegać i biegać. Zaczęło się po apelu, tak? Zaczęło się kierowanie więźniów do różnych prac. Potworne to było. Tam nazywało się to przydział do komand. Komand to taka grupa robocza, mniejsza lub większa, w zależności od tego, do czego była potrzebna. Te prace to były zupełnie bezmyślne. Przenoszenie kamieni z miejsca na miejsce i to takich dużych kamieni. Przenoszenie ziemi w takich nosidłach, prawda, z miejsca na miejsce. No przeróżne tego typu prace, zupełnie bezmyślne, ale że skierowane na to, żeby więzień cały czas był zatrudniony, żeby o niczym innym nie myślał, tylko o pracy. No była jeszcze taka jedna, to już tradycyjnie organizowana praca w tej komandzie, to komando transportowe. Takie platformy do przewożenia parotonowe, tak, do których zaprzęgano więźniów i oni stanowili, powiedzmy, siłę pociągową. Na te platformy się ładowało kamienie, ziemię, jeszcze coś. To musiało ważyć ładnych parę ton i ci więźniowie gdzieś tam wywozili, a stamtąd znowu bezmyślnie coś przywozili. Kwarantanna trwała prawie 3 tygodnie. Znęcali się nad nami straszliwie. Najbardziej przykre to były właśnie te początkowe godziny, bo do tego wszystkiego trzeba było się przyzwyczaić. To tak zwana toaleta. Zawsze po takiej przyspieszonej toalecie pozostawało tam paru więźniów tak skatowanych, że już nie mogli się nigdzie ruszyć. Tych, którzy nie mogli chodzić lub mieli inne jakieś, powiedzmy, urazy, zabierano. No, zabierano, wiadomo, prawda, że do komory gazowej. Stałe komanda miały bardzo różny charakter. Mniej lub bardziej uciążliwe, a niektóre zabójcze. Takim zabójczym, uzupełnianym komandem to był rozładunek barek na kanale w pobliżu, który był z kamieni i jakichś elementów budowlanych. Na takim komandzie, a mnie akurat przyszło parokrotnie w niej uczestniczyć, bo mnie tam wepchnęli, to było coś potwornego. Setki razy nachylenie się, podniesienie, przekazanie do góry i ponownie. Już jak była przerwa na obiad, to wszystko się kołowało w głowie i cały świat było straszne. Tym bardziej po takich posiłkach, jak tam były. Zakończenie takiej pracy na tych wyładowanych barkach to była również potworna chwila dla więźniów. Słaniali się na nogach, a trzeba było biec, bo te barki i kanał był oddalony około 3 kilometrów od obozu. Trzeba jeszcze było biec do obozu na wieczorowy apel. Po kolacji zaczynały się apele. One miały nieco inny charakter niż rano, bo rano jeszcze liczyli się z tym, żeby wygospodarować czas do pracy, a wieczorem już nie. To były wielogodzinne, męczące apele. Przy czym na tych apelach była jeszcze jedna taka zasada prowadzona przez Niemców, to jest przegląd kolumn stojących. Choć faktycznie to była selekcja więźniów. Chodził SS-man, prawda, najczęściej z lekarzem obozowym, z tymi kapo, prawda, i chodził. Jak mu się któryś nie podobał ze względu
na to, że już był wyczerpany i ledwo stał, to tylko pokazywał swoją pałeczką. No a ci kapo go wyciągali od razu z kolumny i na bok, a później wszystkich tych po selekcji wyciągniętych z kolumn prowadzili prosto albo do tak zwanego rewiru, czyli coś w rodzaju izby chorych, ale najczęściej prosto od razu do krematoriów. W każdym razie nikt z tych, którzy w ramach tej selekcji, w tych przeglądach był skazany przez Niemców, nigdy już więcej nie wrócił do bloku. Były takie zabawne, ale przykre w moim wykonaniu i odczuciu czynności. Ja się nauczyłem palić papierosy, dlatego że wcześniej sprzedawałem przecież papierosy, handlowałem gazetami. W obozie papierosów nie było, tytoniu nie było. To był rarytas. Ale był handel wymienny. Były specjalne bloki dla Duńczyków, Holendrów. Oni byli w takiej sytuacji uprzywilejowanej. Oni otrzymywali paczki z Czerwonego Krzyża, paczki z domu i różne artykuły, wśród nich właśnie artykuły tytoniowe. No więc ja, chcąc zdobyć papierosa, szedłem tam pomiędzy te bloki, gdzie był to miejsce handlu wymiennego, prawda? My nazywaliśmy to targowisko i za ukrytą w kieszeni pajtkiem tego chleba otrzymywałem papierosa. Nie zjadałem, no ale to dostrzegli ci z długim stażem, powiedzmy, więźniowie. No i wzięli mnie w obroty, że ja mam jeść. Najpierw mnie tłumaczyli, jak ja sobie krzywdę robię tym, prawda, że to prowadzi prosto do krematorium, no ale widocznie nie dochodziło to do mojej świadomości. Parę razy poszedłem, no to mnie wzięli na bok, dali porządnie po 4 literach i jeden z tych starych więźniów mnie pilnował, jak było śniadanie czy kolacja, ja musiałem przy nim zjeść ten chleb. Początkowo się jakoś tam szarpałem z tym wszystkim, niezadowolony byłem, ale później się okazało, jacy oni byli wspaniali, że oni to dostrzegli i uratowali mnie przed wieloma kłopotami, które już na początku mogły zaistnieć, a nie to później. Paręset osób, chyba 300 czy 400 nas było, tych więźniów. Mamy być komandą na wyjazd. Gdzie, dokąd i jak, nikt nie wiedział. Zebrali nas całą gromadę, poprowadzili do tej wąskotorowej kolejki, pozamykali w wagonach towarowych, prawda, i jedziemy. No z tą kolejką był problem. Upchani byliśmy w tych wagonach niesamowicie, prawda, i dokąd jechać, to nikt nic nie wiedział. Ale z tą kolejką my wiedzieliśmy, że gdy ona jeździła tak trochę i powiedzmy w takim półkolu, chociaż wyjeżdżała i na zewnątrz, tam do tych różnych właśnie miejsc, gdzie te komandy zamiejscowe były. Tam były dołączane wagony, w których gazowano w czasie jazdy, gazowano więźniów. Gdy przyjeżdżało do obozu, wagony były odczepiane od pociągu i tych zagazowanych od razu tam w krematorium zatrzymano. Nie wiedzieliśmy, co z nami będzie i jak będzie. No, okazało się, że nie byliśmy w tych wagonach do gazowania, a wylądowaliśmy w Elblągu. Trafiliśmy na taki podobóz tego naszego obozu Stutthof. To było kilkanaście baraków ustawionych w czworobok z dużym takim placem apelowym. Okazało się, że reżim znacznie
gorszy niż w samym tym obozie. Wgonili nas do jednego, całą tą kolumnę, to 300 czy 400 ludzi do jednego baraku i noc przesiedzieliśmy w tym baraku. Bez jakiego przydziału, powiedzmy, do spania czy cokolwiek. Powiedziano nam, że idziemy do pracy, do fabryki. Jesteśmy w Elbingu, czyli w Elblągu i będziemy tu pracować. Utworzono nas kolumną. Zaraz po śniadaniu poszliśmy, chyba około 5 kilometrów. Taka trasa była przez Elbląg w większości. No potwornie się mieszkańcy tego Elbląga w stosunku do nas zachowywali. Pluli, rzucali w nas, jakimiś kijami tam, jak przechodziliśmy, szturali, coś potwornego. Przeprowadzono nas przez to miasto i trafiliśmy do fabryki. Olbrzymie zakłady i tam podzielono na grupy. Ja w takiej jednej grupie zostałem zaprowadzony na taką wielką halę fabryczną i tam przydzielono nas do różnych prac. Ja otrzymałem pracę przy szlifierce. Praca, śniadanie w podobozie, przemarsz przez miasto. O 6 już byliśmy w fabryce, czyli o 5 godzinie już był ten apel, prawda? Praca 12 godzin, pół godziny przerwy obiadowej. Ilość wykonywanych tych detali była tak duża, że trzeba naprawdę było się bardzo mocno spieszyć. Jak się odchodziło po tych 12 godzinach od tej maszyny, to nogi się same łamały. Nie gięły, a łamały. Było nie do wytrzymania. A jeszcze przed nami 5-kilometrowy marsz powrotny. I też w większości biegiem, to nie był bieg, był taki trucht, ale cały czas w ten sposób. Bardzo szybko, bardzo szybko. Ubywało więźniów. Po prostu marli, mordowani. Ginęli po drodze. Niemcy dość szybko uzupełniali braki. Za mojej pamięci, jak ja tam byłem do stycznia 1945 roku, to 3-krotnie uzupełniano stan osobowy. Taka była umieralność. Sama praca to była dopiero część potwornych warunków, w jakich byliśmy. Drugą częścią to była pogoda. To był okres jesieni i zimy. Temperatury, nawet te nadmorskie, były takie, że to było gdzieś w granicach -15, -20 stopni. Baraki nieogrzewane. Ubranie takie jak było, tylko i wyłącznie pasiaki. Żadnej pomocy medycznej. Traktowanie jak zwierzęta, bo tylko tak można to było, powiedzmy, przyjąć, przecież nikt się z nami nie liczył. Zamiast jakichkolwiek wyjaśnień, słów lub poleceń, to były razy, albo tymi kijami, albo pejczami, prawda. Człowiek jak wrócił z tego, to był zupełnie bezmyślny. I to była jedna z metod likwidacji więźniów, prawda, żeby byli zupełnie bezwolni, żeby u nich, znaczy u więźniów, wzbudzić taką pewność, że już nie przeżyjesz. Bo taka była prawda.